Już wielokrotnie widziałem, jak inni przechodzą Soulsy czy Souls-like'i na setki różnych sposobów, czy to tylko magią, czy to na dancepadzie, czy może na gitarze od Guitar Hero. Na swoim koncie nie mam żadnych osiągnięć związanych z challenge'ami w takie gry, dlatego stwierdziłem, że pora to zmienić. A nie ma nic lepszego na początek niż najwybitniejszy polski Souls-like, jaki powstał, czyli Lords of the Fallen. A może jest coś lepszego? Na przykład wystarczyło zagrać w jakąś dobrą grę. Odnośnie zasad wyzwania mogę używać jedynie magii, level upy są dozwolone tak samo jak używanie tarczy. Na swoje usprawiedliwienie odnośnie tarczy muszę wam powiedzieć, że będzie to moje pierwsze podejście do Lords of the Fallen. Takie pełnoprawne i patrząc na to, jak ta gra jest koncertowo spieprzona, chciałem sobie lekko ułatwić rozgrywkę, ale też uspokajam, jak się okazało, używanie tarczy mija się z celem, więc spokojnie. To będzie po prostu dodatkowa rzecz, którą mogłem używać w tym ranie. Dlatego nie przedłużając, ruszajmy do tego pięknego świata, jakim jest... Szczerze nie wiem, jak się nazywa ten świat i mam to głęboko gdzieś. Zapraszam. Kustomizacja postaci jest dość skromna, więc stanęło na kleryku, bo może da mi to jakieś buffy do magii czy coś. A ze speli interesował mnie dosłownie jeden, a to ze względu na to, że na samym początku żadna z tych opcji nie zadaje obrażeń. A ten jeden, nie dość, że regeneruje nasze życie, to odbija obrażenia. Problem w tym, że najpierw trzeba wydać punkty w magię. Klasycznie skipnąłem fabułę, bo jest okropnie nudna, tak samo jak tutorial związany z walką, o który nikt nie prosił. Od razu przeszedłem do głównego zadania, czyli pogadanie z młodym Hagridem. Ten jednak nie chciał za bardzo wchodzić w interakcję przez tego ziomka tutorialowego. I tak padłem po raz pierwszy. Po tym jak się odrodziłem, ziomek nie złapał już na mnie swojego magicznego agro, dzięki czemu mogłem przejść do rozmowy z Kazlo, który wysłał mnie na poszukiwanie klucza. Jako że nie posiadałem na ten moment żadnego czaru zadającego obrażenia, przebiegłem wszystkie moby, zbierając jakieś bezużyteczne itemy, w tym ten właśnie kluczyk questowy. I tu zaczął się mój problem. Nie mam skilla, który zadaje obrażenia, a tu pierwszy boss. Chwilę zajęło mi ogarnięcie, że w moim plecaku znajduje się item, który dodaje mi punkt do magii, ale też przyzwyczajenie z Soulsów mówiło wyraźnie: levelować mogę tylko przy ognisku. Nie w Lordsach. Tak też mogłem już sprawić, że boss tłukł sam siebie, chociaż przez chwilę łapałem laga i albo blokowałem, albo dodżowałem uderzenia. Swoją drogą zauważyłem, że w momencie, gdy ja kończę animację czaru i w tym samym momencie przeciwnik mnie uderzy, to i tak dostaję efekt z czaru, a przy okazji nie tracę many. Problem polega na tym, że animacja jest dość długa, i trzeba wyczuć idealny moment tak, żeby załapać się na hita od NPC-a i dokończyć tą animację. Boss absolutnie nie stanowił żadnego wyzwania, bo tak naprawdę nie miał jak, tłukł sam siebie. Wystarczyło biegać dookoła i chyba muszę się przyzwyczaić do tego stylu rozgrywki, czyli biegania. Biegania i jeszcze raz biegania, bo bossy w Lordsach najprawdopodobniej będą tak wyglądać już zawsze. Jedna z gorszych rzeczy, którą zauważyłem, to regeneracja many, która jest absurdalnie powolna i bardzo mocno będzie bolała przez większość tego rana. Ostatnia faza bossa to kompletna pomyłka, bo ktoś stwierdził, że da jakiś mega fancy atak, a ten atak wygląda absurdalnie. I tak też pada pierwszy boss. Wykańczając sam siebie, bo ja nic praktycznie nie zrobiłem w tej walce. Naszym głównym zadaniem będzie odnalezienie Kazlo, który, szczerze mówiąc, nie wiadomo gdzie jest. Oczywiście nie posiadając żadnego spela, który mógłby mi pomóc, przebiegałem dalej i od razu trafiłem na ścianę. Albo bardziej bramę, którą trzeba było otworzyć. Na szczęście przeciwnicy, którzy nas atakują, są bardzo uczynni i czekają, aż dokończymy naszą piękną animację, dopiero potem zadając nam jakieś obrażenia. Spotkałem też księdza, który został zarażony, bo jakiś pajączek go ugryzł i mówi, że musimy mu uciąć rękę, bo inaczej umrze. Ale że ja używam tylko magii, no to średnio, żebym się tym toporem posługiwał, więc nie mogłem tego zrobić. Potem wszedłem do jakiegoś budynku i spotkałem kolejnego
tajemniczego mnicha, który mówił, żebym szukał znaków i on mi da talizman. No ale wziąłem ten talizman, tylko wątpię, żebym kiedykolwiek cokolwiek znalazł. Biegnąc dalej, znalazłem w końcu coś, co umożliwi mi jakiekolwiek zadawanie obrażeń. I tak, możecie mówić, przecież to jest pistolet, to nie jest magia, to jest jakaś broń z, nie wiem, Sirius Sama. Nie w Lordsach. W Lordsach tak właśnie wygląda magia i gra o tym mówi otwarcie, bo to rękawica magii. Jest to tak absurdalne, że nie mam pojęcia, jak to inaczej nazwać. Także teraz możemy już przejść do niszczenia demonów. A to jest bardzo powolny proces, no niestety mana nigdy nie będzie się regenerowała szybciej. Następny przystanek, czyli kolejna interakcja z jakąś losową babką, która stwierdziła, że sobie zrzuci księdza, no a że ja lubię, jak ktoś robi dziwne rzeczy, no to jej na to pozwoliłem. Pokonując niezliczone hordy tych samych przeciwników na krzyż, bo to chyba 3 modele postaci i tyle, trafiamy do bardzo ciekawej lokacji, bo mamy tutaj idealne miejsce na... No tak, boss. I tak naszym oczom ukazuje się kolejny boss z tarczą i nawet nie zgadniecie, jakich technik trzeba używać na takich bossów. Po pierwsze, rzucamy sobie nasz śmieszny spell i oczekujemy 8 godzin na to, aż mana się zregeneruje, a potem biegamy w kółko. I tak do usranej śmierci. Naszej bądź jego. Ten boss również przywołuje jakieś swoje parobki, które będą nas gonić, ale tak jak na początku próbowałem ich wybijać, tak uznałem, że nie ma to sensu. I tak też padłem przez to, że próbowałem tych ziutków wybijać. I wtedy pomyślałem, kurczę, po co ja to robię? Tracę tylko manę i czas. Także przy drugim podejściu po prostu biegałem w kółko, starałem się zmusić tego szybciej biegającego ziomka, żeby zaatakował i w momencie, kiedy on atakował, ja mogłem sobie na spokojnie wystrzelić mój magiczny pocisk. Tak też kończymy drugiego bossa i możemy udać się dalej. I jak żeby inaczej, spotykamy kolejnego ziomka, z którym musimy przeprowadzić jakże to bardzo fascynujący dialog, a ten ziomek akurat nas nie lubi. On tak szczerze i tak nie wie, gdzie jest Kazlo i ta cała rozmowa ma tyle sensu co nic, ale proszę zwróćcie uwagę, jak w czasach średniowiecznych mogli się poruszać żołnierze zakuci w pełen pancerz. Pokonujemy następnych przeciwników w kolejnej nudnej lokacji i trwa to naprawdę długo, ale są też takie fajne smaczki, które trochę mnie podbudowywały. Bo jak macie takiego wielkiego zioma z tarczą, to nie spodziewacie się, że w momencie, w którym będzie uciekał, zacznie biec jak jakaś postać z Metina. Wykorzystując największą słabość naszych przeciwników, czyli chodzenie, byłem w stanie poczekać sobie za każdym razem na regenerację many i wyruszyć w dalszą podróż. I tak odnalazłem Kazlo, który w ogóle nie wiadomo skąd się tu wziął, ale spoko. On nam mówi, że na cmentarzu jest kolejny lord, także muszę go zabić i będzie git. A zabić go to akurat było piekło. Sam wyznawca nie jest ciężkim bossem, ma tam kilka ataków, które są i po prostu sobie nimi próbuje atakować, ale generalnie nie jest ciężki. Na początku jednak nie miałem pojęcia, jak do niego podejść, żeby ułatwić sobie rozgrywkę, a przy drugiej fazie zaczyna spawnić te gówniane, szybkie moby. I jedynym sposobem, jaki wydawał mi się słuszny, było właśnie użycie tarczy i to jest jedyny boss, przy którym byłem tak sfrustrowany, żeby użyć tarczy.
bo wystarczyło tak naprawdę, żeby on zabijał te moby, a ja będę sobie stał przy nim i on będzie też mnie atakował, gdy rzucę na siebie moją śmieszną aurę. I tyle. Ten boss nie jest absolutnie trudny. Problem w nim jest taki, że przyzywa te gówna małe. Tak też przy 10. podejściu udało mi się go pokonać. Dzięki temu Kazlo uznał, że możemy już przejść do kolejnej lokacji, więc sobie otworzy te pieprzone drzwi, jakby nie mógł tego zrobić wcześniej. Kolejnym przystankiem będzie Kowal, czyli najbardziej potrzebna w tym ranie postać, która umożliwia nam otwieranie run, dzięki czemu będziemy mogli boostować sobie nasz pistolet, naszą rękawicę, zwał jak zwał. I jest to mega pomocne, bo patrząc na to, że zadajemy zerowe obrażenia, to taka runa magii czy ognia może się rzeczywiście do czegoś przydać. I tak też się dzieje, bo dzięki runie magii nasza wybuchowa kula staje się projectilem, który będzie strzelał w naszych przeciwników, o ile tylko nie wpadnie im prosto pod nogi, żeby ich nie umieć zagrować, albo nie zgliczuje się, bo ktoś pomysłowy stwierdził, że doda do tej mechaniki fizykę i kula może nam po prostu wystrzelić w kosmos. Naszym celem jest zniszczenie bramy lordów prowadzącej do Keystone i cokolwiek to znaczy, to po prostu podróżujemy sobie po tych katakumbach i wciskamy jakieś dźwignie, cokolwiek, nie wiem, nie mam pojęcia. Po prostu robiłem to, co mi gra podpowiadała, choć robiła to w taki sposób, że nie miałem pojęcia, co mam robić. Po wciśnięciu drugiej dźwigni chyba się udało, bo brama taka mniejsza do tej lokacji została otwarta. I tutaj też mamy taki śmieszny dzbanek. Ten dzbanek polecam wszystkim zniszczyć od razu, jak go tylko zobaczą. Bo gdy tego nie zrobimy, ten mob, którego będę za chwilę bił, w momencie, w którym będzie miał mało życia, będzie sobie z tego dzbanka czerpał życie i będzie się regenerował do full HP za każdym razem. Nie jesteście w stanie go tak szybko zabić i tyle. Ale oczywiście gra nie mówi o tym. Ja to też pamiętam z mojego pierwszego podejścia do tej gry i szczerze powiem, że to jest chyba wszystko, co pamiętam, bo na tym etapie skończyłem. Oczywiście wszystkie lokacje wyglądają tak samo. Są brzydkie, są nijakie i nie wiemy, dokąd zmierzamy. Tak samo źle zachowuje się fizyka w grze. No bo spójrzcie na tego psa. Co tu się wydarzyło? Chciałem też zwrócić uwagę, że gra chodzi na Unreal Engine 4, czyli generalnie na silniku, który mógłby uciągnąć rzeczywiście otwarty świat. A tutaj mamy po prostu obraz gór w tle. No i jak się przyjrzycie, jak działa ten wiatr, ten taki silny wiatr, którego w ogóle nie czuć na naszej postaci, to jego animacja też się kończy, urywa i zaczyna od nowa i to po prostu wygląda komicznie. Otwieramy kolejne drzwi i zabijamy następnych przeciwników, którzy wyglądają identycznie do tych wszystkich, których już spotkaliśmy. A następnie udajemy się do bardzo ciekawej lokacji, bo mamy tutaj wielki jakiś promień światła i na pewno tu nie będzie, jednak będzie boss. Oj, chwila. Będziemy bić się z jakimś nekromantą. Całkiem fajnie też wygląda ta postać. Muszę przyznać, że postarali się z tym kolejnym bossem. W końcu ktoś to będzie pająk. Na początku miałem pewny problem z tym infiltratorem, bo nie wiedziałem, jak mogę do niego podejść ze względu na to, że ten promień, który jest na środku, o którym przed chwilą mówiłem i który widzieliśmy, wysysa nam manę. Na szczęście istnieje coś takiego jak chodzenie w tył i tak też przez parę minut chodząc w tył, w odległości, w której przeciwnik nie chce nas zaatakować i nie jest w stanie wykonać skoku, podróżowałem sobie z nim i w momencie, w którym dostałem moją manę, rzucałem w niego magiczną kulą. Niestety on w pewnym momencie też zaczyna się leczyć, ale nie jest to na tyle mocne leczenie, by mógł przeżyć starcie z pogromcą takich stworzeń jak ja. Potem po walce spotykamy tą kobietę, ale ona tak szczerze to gada jakieś farmazony, że chce znaleźć swoją rodzinę, to kompletnie mnie nie interesuje. Ten fajny boss, który myślałem, że będzie bossem, to tak naprawdę jest kruk, który będzie za każdym razem przypominał nam, jak ma na imię, gdy będziemy obok niego przechodzić. I on ma jakieś tam dziwne fetysze i zbiera czaszki w ogóle, ale to też jest bez sensu. Po co mi on?
Jak nie lubię lordsów przez gówniany gameplay czy recykling przeciwników, tak muszę powiedzieć, że takie elementy jak pancerze, tarcze czy bronie naprawdę nie są złe. To trochę wygląda tak, jakby ktoś chciał zrobić coś dobrze w swojej pracy, a potem przyszedł Mirek ze swoją ekipą i wrzucili naprawdę fajne elementy w te absurdalnie brzydkie lokacje z obrzydliwie słabymi mechanicznie przeciwnikami. Kontynuując, spotkałem grupę dezerterów szukających schronienia i w tym celu poprosili mnie, abym oczyścił pobliskie ruiny, które swoją drogą już raz wyczyściłem, ale co zrobić. Po pasjonującej walce z gościem, który jest dość mocno odporny na magię, a przy okazji utknął w kącie pomieszczenia, pogadałem z kolegami, którzy byli wdzięczni za wykonanie questa i całe to zadanie kompletnie nie pasowało mi do Souls-like'a, tylko do jednego z pierwszych zadań w jakimś MMOsie. Przy wejściu na cmentarz spotkałem kolejnego rycerza, który przed śmiercią poopowiadał mi, że mam iść przez katakumby i odnaleźć Antanasa. Ogólnie dzięki za info, ale już sam zdążyłem to wywnioskować z celu questa, który tam od 10 minut jest w lewym górnym rogu. Swoją drogą, jeśli tęskniliście za pierwszym bossem, to tak. Teraz jest zwykłym mobem. Po co się wysilać? Przed nami kolejna korytarzowa lokacja, w której wszystko wygląda identycznie, przez co się nawet zgubiłem, zwłaszcza, że oprócz ziomków z tarczą, tych grubszych i psów nie ma praktycznie nic. Bo po co? Generalnie jest to jakieś więzienie albo coś, co przynajmniej miało być więzieniem. Spotykamy też dwóch typków zamkniętych w celach i musimy podjąć ważną decyzję, bo otwierając drzwi od jednej celi, ten drugi ginie. Wypuszczam losowego typa, bo średnio interesuje mnie to, co mają mi do zaoferowania i ruszam dalej. Po długich poszukiwaniach miejsca, w które mam się udać, w końcu znalazłem bossa. I muszę wam powiedzieć, że jest to chyba mój ulubiony boss do tej pory. Po pierwsze, ze względu na to, że nie miał irytujących mechanik, które psują się co chwilę. Po drugie, nie przyzywa bez sensu losowych mobów, a w dodatku wymagał ode mnie trochę więcej niż poruszania się wokół areny. I pomimo tego, że jest absurdalnie prosty, to chyba był pierwszym bossem, przy którym nie chciało mi się zasnąć lub usunąć gierki z dysku. Cała walka sprowadza się do tego, że nasz oponent albo uderza w ziemię, wysyłając jakieś gówno, które po chwili może nas zaatakować z ziemi, albo atakuje w dość prosty do zdodżowania sposób, bądź po prostu szarżuje. Gdy napełnimy jego pasek gniewu, to wzmacnia swoje ataki za pomocą ognia. Boss jak zazwyczaj w Lordsach jest trzyfazowy i trzecia faza też dodaje mu jakieś rzucanie magicznymi, ognistymi piłami, co jest dosyć ciekawe i tak szczerze było całkiem sympatyczne do dodżowania czy tam unikania. Było po prostu fajnie, ale tak jak mówiłem, nawet na Fatrolu jest niestety mega prosty, także za pierwszym razem pada. Dowiadujemy się, że Antanas czeka na nas w swojej twierdzy, więc powinienem się tam udać. Ale najpierw pierwszy boss. Ponownie. Okazuje się, że Kazlo był szybszy i cały czas sobie tutaj siedział z Antanasem. Ciekawi mnie, jak on przeszedł te wszystkie lokacje tak szybko i nie musiał się przebijać przez tych śmiesznych bossów. Generalnie Kazlo mówi, że nie mogę sobie pogadać z ziutem, więc najpierw muszę oczyścić planetarium. Po czystkach Antanas opowiada nam, że generalnie musimy zabić Adyra, czyli boga, który projektował wszystkich trzech przeciwników do tej gierki. Kazlo węszy spisek, a my ruszamy na krucjatę. Kiedy wyszedłem z Cytadeli, tam gdzie byliśmy drugiego bossa, trafiłem na kolejnego i jak w przypadku poprzedniego, którego chwaliłem, bo sprawił mi przyjemność, to bestia, tak, bestia, jest absolutnie najgorszym bossem, którego do tej pory spotkałem. Nie dość, że jest przewidywalny, w sumie jak każdy w tej grze, to ma absurdalnie dużo życia. Generalnie cała walka sprowadzała się nie do tego, żeby walczyć z nim, tylko po prostu czekać na regenerację many, bo unikanie jego ataków było komicznie proste i tak naprawdę wystarczyło trzymać dystans. Jako że skończyłem rozgrywkę tuż po nim, sprawdziłem, ile dokładnie zmarnowałem na niego czasu. Tak, praktycznie 40 minut. Walka jest powolna, nieangażująca i jest po prostu zapychaczem, bo skąd ta bestia i po co? Na szczęście to jest już za mną. Po 40 minutach bestia umiera i możemy kontynuować to, co mieliśmy robić.
Mimo że na Wikipedii poświęconej grze po 10 latach od premiery dalej niewiele wiadomo odnośnie działania itemów, to wyczytałem, że istnieje pierścień, który zwiększa regenerację many. I znajduje się on w lokacji, gdzie zaczynaliśmy grę, a dokładnie w odblokowanym już na tym etapie rozgrywki Umbralu. Wracając do lokacji, gdzie spotkaliśmy Kowala, okazało się, że Adres robił kolejny zrzut swoich 3 modeli przeciwników, w tym kolejnego bossa. Jednak wejście na niego blokuje nam ta sympatyczna laska, co za każdym razem pojawia się z dupy i mówi, że znalazła skipa, żebyśmy nie musieli bić tego chłopaka. Ale ja przyszedłem po to, żeby wybić wszystko. No to dobra, sprawdźmy, co nasz boss potrafi. Aha. Protektor, oprócz tego, że jest w miarę szybki i co jakiś czas przywołuje kulę ognia, to nie jest jakimś zaskakująco mocnym oponentem. A unikanie kul ognia było o wiele bardziej irytujące niż bicie samego bossa. Nie ma też zbyt dużo życia, więc z pomocą mojej strzelającej kulki szybko go poskładałem. Kolejna lokacja i niespodzianka. Pierwszy boss. CI Games. Przestańcie, błagam. Było tutaj trochę biegania, a nawet zostałem wepchnięty w ścianę tak, że nie mogłem za bardzo się wydostać. Po dłuższym bieganiu po lokacji zobaczyłem najlepszy design, jaki CI Games umieściło w tej grze, czyli ogromnego demona zakutego w łańcuchy. Dziwne, że wtedy potrafili robić coś takiego, a wydali grę z 3 przeciwnikami i bestią. Po raz kolejny spotykamy tą babę, która całą grę szuka swojej rodziny. Dowiedziała się, że oni nie żyją, ale dalej czegoś szuka i w sumie nie mam pojęcia, o co jej chodzi. Tak długo szukałem przejścia do wielkiego demona, że w końcu zrobiłem lekki parkour i jakimś cudem się udało. No to co, uwolnimy kolejną bestię. Albo i nie. Ta cała jedka stała się tak nie do zniesienia, ale gada coś, że cały ten demon to jej ziomal i on może ją zabrać dalej, żeby mogła sobie szukać jakiegoś gówna. No zgodziłem się ten jeden raz, bo coś czuję, że musiałbym jej słuchać do końca gry, a chciałem tego uniknąć. Może następnym razem ten boss będzie bity. Także jedka znika razem z demonem, a my ubijamy niszczyciela. Mocne są te nazwy. Walka z nim sprowadza się do rzucania naszej kuli i triggerowania go w taki sposób, żeby rzucił swoją bronią. Potrafi jeszcze skoczyć w naszą stronę, ale jest to dość proste do uniknięcia. Podczas ostatniej fazy rzuca wiązkę energii, której chyba nie da się uniknąć, więc najlepszym rozwiązaniem jest wrzucenie naszej aury tuż przed jego castem. I to tak naprawdę tyle. Liczyłem na coś naprawdę fajnego, bo gra to opisywała jako ostatni lord. No ale cóż. Dochodzimy chyba do najbardziej absurdalnej sceny, czyli rozmowy z Adyrem, który opowiada nam o tym, co robiliśmy do tej pory i nawet pokazuje, w jaki sposób udało się nam zabić poszczególnych bossów. Na koniec pojawia się duch Kaslo, który jest jak Medivh z Warcrafta 3, czyli swego rodzaju strażnikiem świata i jej równowagi. Mówi nam też, że Antanas jest generalnie niefajny i trzeba będzie go ubić. Wracając do katedry, okazuje się, że najpierw będziemy musieli pokonać gargulce z Dark Souls 1 połączone z ONS-em. A walka z nimi jest upierdliwa, nudna i powolna. Raz walczymy z jednym, który atakuje ogniem, potem chwilę z drugim, tym elektrycznym i tak w kółko. W momencie, gdy jeden z braci zginie, ten drugi otrzymuje część jego mocy. Gdzieś to już widziałem. No i tak już do końca walki. Po pokonaniu braci liczyłem na to, że zostanie nam rzeczywiście tylko i wyłącznie Antanas. Ale nie. Jeszcze ten ziomek, co od początku nas nie lubił. Ten jednak średnio chce walczyć i gdy oddalimy się za bardzo, zaczyna sobie po prostu chodzić. Na koniec dostajemy wybór, czy chcemy go zabić, czy zostawić przy życiu. Ale skoro oszczędziłem w tym ranie demona, to wybór był tylko jeden. Pierwsza faza sędziego jest dość prosta i szczerze nie tego się spodziewałem.
Druga faza natomiast przenosi nas na bardziej otwartą arenę i tutaj zaczynają się problemy. Bo nie dość, że sędzia przyzywa tych ślepych oponentów, którzy wiedzą gdzie iść, żeby nas zaatakować, to w dodatku wypuszcza jakieś promienie, które zadają tak chore obrażenia, że najbezpieczniej jest schować się w bramie tuż pod bossem, żeby mieć choć trochę szans na to, że nie dostaniemy hita. W dodatku, gdy sędzia zejdzie już do nas na dół, to wchłania życie z pozostałych przywołańców, którzy pozostali przy życiu, dzięki czemu dość mocno się leczy. Następnie potrafi wykonać atak, który odbiera nam część maksymalnego życia na czas trwania walki i może się to skończyć tak, że w końcu ubije nas na hita. Po kilkunastu próbach i kombinacjach run okazało się, że najlepiej sprawdza się ognisty pocisk, tak że przy jednej sekwencji przed jego healem byłem w stanie zadać około 1000 obrażeń. No i to tyle. Sędzia nie żyje. Świat został uratowany. Wiecie co, ja nawet nie jestem zadowolony. Ale to nie dlatego, że ta gra była nudna, że była beznadziejna, że źle się w nią grało, że większość czasu miałem ochotę ją wyłączyć i pograć w coś lepszego. Po tych wszystkich naszych dokonaniach narrator opowiada nam takie streszczenie naszych osiągnięć. I tam też się dowiedziałem jednej dosyć ważnej rzeczy, to znaczy nie pokonałem jednego bossa. Ogólnie to nie dlatego, że ominąłem go celowo, tylko ja o nim kompletnie nie wiedziałem. Nie przypominam sobie momentu, w którym jakikolwiek NPC albo jakakolwiek cutscenka, mimo że skipowałem dużą część tego gówna, to tak szczerze nie przypominam sobie, by ktoś mówił nam o jakiejś dodatkowej lokacji, dodatkowym bossie. Także ze względu na to, że jednego z bossów pokonałem przy pomocy tarczy, a tego jednego ominąłem i to naprawdę niecelowo, uznałem, że tak nie może być. Będę musiał wrócić do Lordsów i przejść je jeszcze raz, tylko magią i zrobić w niej wszystko. Ale to za jakiś czas. Myślę, że muszę odpocząć psychicznie od tej gry i szczerze wam powiem, że jeśli nie graliście w Lordsy, nie róbcie tego, bo nie warto. Jest mnóstwo gier typu Souls-like, czy po prostu są Soulsy i możecie się genialnie bawić, a w tej grze spotka was tylko rozczarowanie. Także ja dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i czekajcie, jeśli zainteresowałem was tym odcinkiem, czekajcie, bo nadejdzie druga część, ale nie wiem jeszcze kiedy, muszę chwilę naprawdę odpocząć od nich. To było ciekawe 11 godzin rozgrywki. Pozdrawiam.